Był to dzień jak każdy inny, a jednak zapisał się w mojej pamięci. Nadal drżę z emocji i jestem pełen zdumienia swych zachowań. Moje łzy są jedynie odbiciem mojej duszy, co wtedy w niej było. Jakie uczucia się wzbudziły. W wspomnieniach widzę kobietę i smutek w jej oczach. Byłem świadkiem braku miłości i takiego ludzkiego nieszczęścia. Jej twarz nosiła żałobę za światem, który ją oszukał i pozbawił godności, a tłum, który wrzeszczał: ona jest chora, jest plagą dla świata, jest niegodna współczucia. Plując jej w twarz, nadal ją kąsał, zadając jej cios za ciosem. Jej łzy zmieszały się z tuszem rzęs, a ręce były poplamione brudem życia. Jej upodlenia tam uklękła, modląc się wśród tłumu, który boleśnie naciskał na nią, i tam wśród tłumu był jej największy wróg, całe zło jej świata. Pamiętam jej modlitwy, była jak ciche szepty w hałasie tłumu, jak szum skrzydeł aniołów, które zasłaniały nimi swe oblicza, podczas gdy ludzie gniewali się na tą kobietę, bijąc ją słownym biczem. moja własna samotność i wstyd za to, że nie miałem odwagi stanąć przeciwko nim, podnieść ją z kolan i zaprowadzić gdzieś, gdzie nie czułaby się tak samotna. Wszystko to pozostało we mnie do dziś. Jej modlitwa wciąż brzmi w moich uszach, tak szczera i czysta, płynąca prosto z jej serca. Te słowa stały się jak gwoździe wbite w moje własne serce, ujawniły, kim naprawdę jestem. Jak płytki i egoistyczny jestem. A brzmiały tak: Ukochany Jezu, choć jestem bardzo chora, złamana jak konar na drzewie, tylko Ty, Jezu, rozumiesz mój ból. Tylko Ty, Jezu, nie boisz się moich zachowań. Moja krew jest jak trucizna, ale Twoja krew, Jezu, jest tak cenna i czysta. Przebacz im, Jezu, wszystko, nawet jeżeli oni chwalą się, że są tak blisko Ciebie, Panie. Przebacz mi ten spektakl, że nie dbałam o swoje ciało ani duszę, i wstydzę się, że nie wiedziałam, jak postępować, aby żyć blisko Ciebie. I wstydzę się, że dopiero teraz zrozumiałam Twoje cierpienie. Jezu, jak wiele zrobiłeś dla każdego grzesznika, dla mnie upadłej kobiety. Nagle wstała z kolan, zrobiła krok i runęła na chodnik, poniżając się do brudu świata. Zapomniana, ale czy była teraz sama? Od tej chwili jej twarz promieniała jak nigdy wcześniej. Jej oczy, już suche od łez, były pełne nadziei i bez żalu spoglądała w niebo, pełna Bożej miłości. Nie powiedziała niczego, tylko szepnęła: Wybaczam. Stał się cud taki, który może dokonać jedynie Bóg, a tłum, który ją oskarżał, ucichł z jej ostatnim tchnieniem. Teraz tłum zrozumiał, że został ze słowami oskarżeń, które pozostały w ich sercach na zawsze. Był to dzień Jak każdy inny, a jednak był nadzwyczajny. Był to dzień mojej słabości, pozostanie wyryty w mojej pamięci.
aż do końca moich dni. A ty, czyż nie plujesz jadem ust na tę kobietę swoimi osądzającymi słowami? Chcę podzielić się z tobą tą historią oskarżeń w rezultacie przebaczenia. Po której stronie stoisz dziś? Czy jesteś w tłumie? Czy jesteś tą kobietą, która woła: wybaczam? Nie bądź mym katem.